jesteśmy tak entuzjastycznie nastawieni i tacy jesteśmy super i wypoczęci, bo właśnie przyjechaliśmy na Słowację do Brezna, a tak naprawdę to nie i tradycyjnie zapomnieliśmy sobie nakręcić wstępu do filmu, bo jak weszliśmy wczoraj do tego obiektu, to prawie oszaleliśmy i zapomnieliśmy o wszystkim, o dzieciach, o rodzinie, o życiu. O jedzeniu. Także wybaczcie, dlatego dzisiaj zmarnowani jest 13, czyli jakieś 18 godzin w ciągu różnych robót z lekkim snem. Witamy się właśnie Super, dzień dobry. w tym filmie i zapraszamy na wycieczkę po niesamowitym, naprawdę niesamowitym muzeum. Tu właśnie, Double Red Cars Museum. I Tomek dzisiaj się odklei tyle razy, że sobie nawet nie zdajecie sprawy. Więc naróbcie sobie bigosu, naróbcie sobie popcornu. Miednicę z wodą. Tak, bo nie odejdziecie, ten film będzie trwał całego YouTube'a. Tak. Także do zobaczenia w przyszłym życiu. Idziemy oglądać wszystko. Bang. Tomasz, a co to jest za mała wanna z tego laminatu i plasteliny, Wcale tak nie jest. która jest w sumie całkiem ładna? Jest ładna. To jest Ginetta G20, której angielska marka Ginetta, którą na pewno kojarzycie oczywiście skąd? Z katalogów Samochody Świata, czyli stąd, skąd wszyscy czerpaliśmy wiedzę. Boję się, że oni jeszcze je wskrzeszą, jak dowiedzą się, że ty tak bardzo je... Ja je bardzo szanuję. One były świetne. I teraz tak, to jest, tak jak mówimy, angielski samochód. Nie ma drzwi. Składa się nadwozie z dwóch elementów. Tutaj i tutaj. Ten i ten. Koniec. Pięknie jest to połączone, wcale nie wygląda jakby było dziabnięte brzeszczotem. No, ale jest to ręczna robota, więc Jest ręczna robota i to angielska, więc to cud, że jeździ. tak. I teraz Tego nie tak. wiemy, ale zakładamy. Zbudowanych jest około 100 sztuk, wszystkich, a ten jest jeszcze z kierownicą po naszej stronie, więc prawdopodobnie jest wyjątkowym rodzynkiem. To, co się na pewno rzuca w oczy z frontu, to przednie światła zmiaty i jakby logo jest fajne. Mówi się przednie światła zmiata. Tak, z Mazdy MX-5, żeby nie było jakby niejasności. Czy możemy, panie operatorze, pokazać logo? Bo naprawdę logo jest fajne, logo jest sztos. I zobaczcie, tutaj pan redaktor nieszczelny. Musiałby sobie obciąć nogi, żeby wejść, a już w Diablo było ciężko. No i jakby to jest szerokość miednicy, która jest maksymalna możliwa, Bartku, więc musisz się pożegnać z którąś jej częścią. Czyli w sumie zostało to stworzony samochód dla szóstoklasistów. O. Być może, ale może na przykład angielscy kierowcy wyścigowi byli mali, albo po prostu byli hodowani na to, żeby byli mali. Czyli wsadzali ich w te fotele i siedzieli tu aż do dorosłości, żeby się wyformowali do wnętrza samochodu. Ja myślę, że dokładnie tak było. Ja to szanuję. Oczywiście zobaczcie sobie z tyłu. Bartek wczoraj powiedział w nocy, że ten tył mu się nie podoba. Jest okropny. Nie jest okropny, jest cudowny. Ale czy te lampki z autobusu Bowa z czymś wam się kojarzą? Powiedziałbym tak. Te trójkąciki takie wcale... Takie Diablo podobne do McLarena. No właśnie. Piękny żart, możemy iść dalej. Tu oczywiście napędzane były silnikami Forda, był jakiś 1.8, nowszy, jakiś starszy 2.2 czy 2.3. W sumie nie wiem, więc się dlatego wypowiadam. No ale popatrzcie. Jesteśmy na Słowacji, w pięknych górach i po prostu tak przejeżdżasz sobie do hotelu, bo może nie wiesz, że tu jest muzeum, wchodzisz, a tu stoi Ginetta. Dzień dobry. Tak tu właśnie jest. Wchodzimy, moi drodzy, w Nightisy. Tomek tam zaklucza Ginettę, żeby nie uciekła. Pokaż, jak zakluczasz. Pięknie. No a my idziemy do świata, w którym chyba najwięcej rzeczy się stało, które nas uformowały do poziomu nerdostwa, którym dzisiaj się odznaczamy. Tak, Tomku? Tak, Bartku. I proszę bardzo, od razu po prawej elegancki Gembala 993. Mało tego, moi mili, nie jest to jakaś tam byle jaka Gembala 993 zrobiona w 16 sztukach plebejskich, tylko koncept car przygotowany przez Gembalę na salon w Tokio. Samochód charakteryzuje się m.in. innym przednim zderzakiem niż finalna wersja i na pewno pan Uwe, gdy jeszcze był na tym Westpadole, w tym samochodzie siedział, może go nawet pokazywał w Tokio, tego szczególnie wiem. Ma taką ładną tabliczkę tutaj, Uwe Gembala Concept. The Elegance of Exclusive Performance.
No, z tą elegancją projektów Gembali, Zaraz pokażemy inne, to jest jakby trochę dyskusyjna rzecz. ale ten jest piękny. Ten jest piękny. W ogóle jakby, jeśli już bylibyśmy zmuszeni posiadać Porsche 911, to dla mnie 993, czyli ostatni wiatrak jakby tylko i wyłącznie. Są fantastyczne. Jest tu ich kilka. Część już widzieliście. Jak mówiliśmy wam już chyba, właściciel lubi tamtą epokę. I my to szanujemy. Bardzo szanujemy. No bo mieć tyle samochodów z tej epoki w tak rzadkim i dziwnym wydaniu, dziwnym w domyśle, nikt normalny już nie wie, co to jest rozum i godność. I tak jak żeśmy wspominali, nigdzie tego nie ma, a tutaj jest ich wiele. Także jakby od razu widać, że to jest elegancja. Czekaj, jak to było? Nienachalna. The elegance of exclusive performance. Jak widzicie, nie, biała jest rewelacyjna. Robiliśmy jej foty wczoraj, czy nie? Tak. No to sobie popatrzycie, jak wyglądała rewelacyjnie na zjawiskowych zdjęciach naszego wspaniałego fotografa, redaktora nieszczelnego, jednocześnie operatora kamery i współtwórcy tego pięknego kanału. To ja biorę tantiemy. Czy z YouTube'a są tantiemy? Nie, Bo nie ma jest, tantiem. jest tylko złość i rozczarowanie. A co tu stoi takie małe i subtelne? 600 w kupecie od pana Lorinzera. I teraz uwaga, bo teraz będzie ważne. Identyczny samochód w dokładnie takiej samej specyfikacji był w posiadaniu kiedyś mało znanego koszykarza Michaela J. Jacksona? Tak, nie, to George'a Michaela. Okej. No więc pan Jordan naginał dokładnie taką samą V12 i myślę, że czuł się w niej wybitnie, bo ja patrząc na nią czuję się wybitnie, a gdybym miał możliwość nią jeździć na co dzień po zatłoczonych ulicach Manhattanu, och Boże Święty, tutaj aż krzyczy, jestem bogaty, jestem one of, stać mnie, wyszło mi w życiu, ale mógłbym krzyczeć. No tak, tylko tobie nie wyszło, to nie krzyczysz. I to nie pasuje. Zamknij. Będzie suchar wujka Tomka. Będzie burza, bo mi się wydłuża. Tomaszu, załatwiona 993, załatwione I wchodzimy, proszę państwa. jak dzik szyszki? Tak, Bo tu jakby... jest masa pięknych szyszek. Wspominaliśmy już, nie wiem czy... Nie, ta teraz, była czy- pierwsza. Bo to kręcimy chronologicznie oczywiście, to wcale nie jest tak, że to potem jest montowane. Myśmy myśleli, że to istnieje naprawdę, a to tylko legenda i ta legenda stoi tutaj. Jest jeszcze nie zmodzona, nie zniszczona, Nietknięta niczym dziewicza. dłutem i kurde plastidipem kalibra. I wiecie co? Ten samochód wygląda świetnie. Tylko tyle, nie będziemy się tutaj nad nim rozwodzić, ale wiedzcie, że ona tu, jeżeli chcecie pokazać swoim dzieciom kalibrę, zanim przyklejono do niej masę różnych rzeczy, to wiedzcie, że tu jest taka jedna sztuka. A teraz przechodzimy do rzeczy nieco większego kalibru. Do Subaru. Super, warto było jechać. Te śmieszki zachowaj dla siebie, paskudo, gdyż to jest SVX. A SVX jest super, no może poza skrzynią biegów i może poza tym, że nigdy nie działa. W SVX-ie wszystko robi to. Gdyż szyba jest tylko tu i ona się tak otwiera, a tu się nie otwiera. I tu jest taki kokpit i... Cock what? Ktoś tu się rozochocił. No i to właśnie jest wnętrze 90sowe japońskie, ale nawet nie aż tak bardzo japońskie, gdyż mamy tu nawet ładne materiały, które nie są plastikiem. I touch it. You destroy. No i miałem kiedyś okazję, to takie ogromne szczęście, prowadzić taki samochód. No powiem wam tak, że... Ale w jakiejś grze, bo tak prawdziwie nie działał. Nie, znaczy działał, o dziwo. Problem z SVX-em był taki, że samochód był projektowany na amerykański rynek, więc dostał czterobiegową skrzynię automatyczną, która raz, że nie za bardzo chciała współpracować, dwa, że bardzo ograniczała możliwości tego samochodu. W Stanach, gdzie tych samochodów jest najwięcej, dość popularnym tematem są słapy skrzyni biegów na manualne, również Subaru. No i ten samochód wtedy drastycznie się zmienia. W odczuciach, w jazdy i tak dalej. Zobaczcie sobie na tył tego pojazdu.
My w Grażyny Draże bardzo lubimy samochody z blendami przez całą szerokość. Dziwimy się, dlaczego one dalej nie są obowiązkowe, że Unia, jak wszystko zakazuje, to blendek akurat powinna nakazać. Tak, blenda powinna być wszędzie. No, ja ten wóz uwielbiam. Wiem, że jego właściciele mają z nim relację taką love-hate love, jakby Kanapka naciskiem uczuć. na hejt. Kanapka uczuć. Tak, w porządku. No ale jak już mogę sobie na niego popatrzeć, to jest super. Czy chciałbym go posiadać i dbać o jego eksploatację? Przypuszczam, że wątpię. Good enough. To ja teraz robię zwrot w lewo o jakieś 75 stopni. Uwaga. I w jednym kadrze mamy dwie ikony lat 90., które nas mietły. Czy chcecie jeszcze coś, czy możemy już zakończyć ten film? No właśnie. Pisaliśmy o Viperze. Na dodatek Bartek już zrobił zdjęcia Vipera, więc... Ale nie odmówiliśmy sobie wczoraj tej przyjemności, mimo że już upadaliśmy na głupie ryje. No i To tak wygląda redaktor Traszka stojący przy Viperze. szkoda, że teraz jakby psujesz wygląd Vipera, no ale okej, no miej też coś z tego wyjazdu. Nigdy nie pomyślałem, że siądę w pierwszej generacji RT10. A jest to pierwsza generacja i co więcej jest naprawdę bardzo ładna, jest zadbana, jest, świeci się jak... Popatrzcie, to są te elementy, w które wkładało się te akcesoryjne plastikowe szybki, gdyż to jest ta wersja. Bez Czyli- szyb, bez dachu, bez niczego. Źle, że włożyłem tam wczoraj wieczorem Nie mów, 5 co są... złotych, Tak, 5 złotych. nic nie wypadło. Tak, tak. To wnętrze, bardzo proste, bardzo spartańskie, ale tutaj naprawdę jest ładnie zachowane, gdyż w Viperze, w którym jechałem ja podczas sesji zdjęciowej, wnętrze było bardziej szare, te plastiki były w zasadzie w tonacji szaro-szarej, czyli polska listopad. Polska paleta barw, tak? Polska paleta barw, a tutaj jest, Tomasz, jak jest? No proszę Państwa, jak jest? Żeby otworzyć Vipera, trzeba tu gdzieś znaleźć klameczkę tutaj. No i Pan sobie tu otwiera. Tu są te pasy, które jak masz wypadek, to potem one Cię dekapitują. Tu, to pisaliśmy kiedyś na blogu, to sobie poczytajcie. No i tu Pan sobie siada i Pan jest w Viperze jakby, no tak to działa. I jadąc nim, pewnie jako kierowca też, ale jako pasażer modlę się o życie i naprawdę chcę wysiąść. Jeśli kojarzycie Nieśmiertelny żart. z Blinker Fluid, to w przypadku Vipera to nie do końca jest żart, może się go nie zmienia, ale jest fluid w blinkerze. Mianowicie lampa każdego Vipera pierwszej generacji, nie wiem jak z późniejszymi, posiada taki element, tu co go widzicie właśnie tu, i tam jest faktycznie płyn i to tak naprawdę jest poziomica, która służy do właściwego ustawienia tych reflektorów. To jest przecież oczywiste. Tak ma chyba każdy samochód, prawda? My teraz musimy przeprosić każdego BMW-arza, z którego śmialiśmy się, że nie ma płynu w kierunkowskazie, No jeśli miała również Vipera, to na pewno tak, ale a w innym wypadku nie. tak. Super. Fluid blinker, check this out. Oczywiście nie będziecie mogli do niego wsiąść, Bo nie jesteście tak super jak my. ani nie będziecie mogli tu posadzić bąbelków. Ha, Halinko, zrób mu zdjęcie. Posadź go na masce! Ale tak czy inaczej, obcowanie z takim pięknym samochodem zza tych linek, które my mogliśmy opuścić, a wy nie. Czy wyobrażacie sobie lepiej spędzony czas na Słowacji? Nie tam, że baseny termalne i tam narty, czy tam coś tam. Włoscypki. To się tutaj inaczej nazywa, ale wiadomo o co. No, to co, zmierzamy do drugiej legendy? Tak, zmierzmy, bo to jest legenda, po którą ja tu przyjechałem. Co prawda, no musimy to powiedzieć, nie jest do końca taka, jakbym sobie wymarzył ze względu na spec i no chyba głównie na spec. No niemniej jednak jest to, proszę Państwa, no Diablo, no, czy trzeba coś więcej mówić? Nie wiem, na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o 2 poprzednie filmy, czyli studio o historii Lamborghini, które niedawno dla Was robiliśmy, i wizytę w Radomiu. Natomiast no ile razy dziennie, oczywiście jeśli nie mieszkasz w Monako na przykład albo w Dubaju, możesz zobaczyć Diablo, możesz je dotknąć, możesz popatrzeć, co pan Gandini zrobił za pomocą ekierki i ołówka, bo tutaj wiele więcej narzędzi do szkicowania i projektu nie zostało użyte. No to jest kawał historii, kawał niesamowitej historii, do której troszkę się wzruszam. Ja nie mówię nic tylko dlatego, że lekko mnie przytkało. Ale pokażemy Wam jeszcze wnętrze. Ale Tomek dostanie kefir potem i
jakoś pójdzie. I tak oczywiście zgadza się. To nie jest oryginalne koło. Prawdopodobnie to nie jest oryginalny spoiler, nawet na 99%. Nie jesteśmy pewni też co do niektórych szczegółów, ale moment, tak czy inaczej, to jest Diablo. I jakby duch Lamborghini w tym samochodzie widać na każdym kroku, jak się to mówi. Więc teraz na przykład uczcijmy minutą ciszy. Zamknął się, nie działa. Uczcijmy minutą ciszy dzieło życia Giotto B, który nie tak dawno odszedł z tego łez-padołu. Nie każdy, kto będzie oglądał ten film, to zrozumie, ale to też jest takie małe dzieło sztuki. Ja bym powiedział, że nie takie małe. No nie takie małe. Minuta ciszy została odprawiona, idźmy dalej. Bartku, pokaż im wnętrze, bądź tak miły dla nich. Dziękujemy pan Bizzarini, dziękujemy pan Marcello. Co jest zresztą bardzo ciekawe, jak zauważyliśmy, właściciel tego pięknego przybytku również ma na imię Marcello, No, przypadek? Nie sądzę. ale się dowiemy. No więc macie wczesną deskę, macie panel klimatyzacji rodem z ciągnika Massey Ferguson, no i jakby właśnie takie jest Diablo. Jest piękne, znaczy szkoda, że nie mieszczą się do środka humanoidy. Nie, niestety wczoraj próbowałem, wszedłem, ale o prowadzeniu jakimkolwiek i komforcie nie było mowy. 1,85 m, nadwaga, to nie jest samochód dla Ciebie, jeżeli spełniasz te kryteria. No doszliśmy wczoraj do wniosku, po tym zaraz jak doszliśmy, że 1,75 m i szczupłe ciało to jest maks jakby... Albo pół ciała. tak, pół ciała i 1,75 m, to jest idealna sytuacja. Niemniej jednak spotkanie z idolem z dzieciństwa, no łamie się trochę głos, no bo człowiek zakładając ten projekt myślał, że haha, tam może zobaczymy, nie wiem, Passata w dobrym stanie No właśnie. i zrobimy mu zdjęcia. A tu myk? A wczoraj spędziliśmy masę czasu bezsensownie, marnując go na rozmowy, chociaż powinniśmy robić zdjęcia, jarając się jak dzieci Diablo. Było też sporo łez. I nie wstydźmy się męskich łez. Ale głównie dlatego, że Tomek z scissordorami przyciął sobie palce. Miałeś o tym nie mówić. Scissorro dat dor. Cyk. Tomek, ile scissor doors w życiu otworzyłeś? Na pewno za mało, ale prawdę mówiąc to są pierwsze. Modlimy się do sił ciemności, żebyśmy zostali kiedyś dopuszczeni jeszcze do Diablo. Obawiamy się, że to się nie wydarzy. Tomek, tak sobie chętnie wyjeżdżamy na te tanie wycieczki na zagranicę, żeby pokazywać fajne auta. To kiedy do Santa Agata pojedziemy? W przyszłym miesiącu? Super. Może tak być. Na szczęście mamy dużo pieniążków z YouTube'a i możemy sobie realizować takie marzenia. Pozwalamy sobie na to. Popatrzcie, jak pięknie gnie się ta szyba. Ja chyba nie do końca zdawałem sobie z tego sprawę. Ona tutaj ma taki... Mówisz o tym profilu takim ciekawym? Tak. Jednak okazuje się, że jak zobaczysz samochód na żywo, to Tak. dużo zmienia. A wiecie, co można tu włożyć? Tomek, dzieci oglądają. No dobrze, ja myślałem o parówce. W tym miejscu konieczna jest pauza celem wyjaśnienia kilku kwestii. Nasze Diablo pochodzi z pierwszej serii, czyli zostało wyprodukowane między 91 a 93 rokiem. W Słowacji pojawiło się już w 1994. Jego właścicielem był Peter Steinhübel, pseudonim Żalud, kontrowersyjny przedsiębiorca, spekulant i mafiozo. Wóz pierwotnie był koloru czarnego, a wszystkie modyfikacje, które widać na filmie, zostały wykonane po wypadku. Steinhübel był jednym z najbogatszych Słowaków tamtych czasów. Poza Diablo posiadał m.in. Ferrari F40 na początku lat 90. w Słowacji. Żalud zginął w 1999 roku w szóstym z kolei zamachu, w momencie gdy przesiadał się z F40 do Mercedesa S-klasy. I teraz tak, mamy tutaj 90'sy, tak? I obok, pomimo tego, że Porsche nie jest naszą ulubioną marką, ale trzeba oddać hołd. 993 GT2. O mój Boże. I jakby tak, wczoraj, gdy robiliśmy przechadzkę z właścicielem, ja myślałem, że to jest któryś z tych japońskich projektów w stylu RWB czy coś w tym stylu, a pan właściciel powiedział mi, nie, to jest oryginał, one tak wyglądały
I jakby z tego pojazdu ci Japończycy czerpią między innymi inspirację do tych swoich poszerzeń. To jest oryginał. Ten samochód jako nowy kosztował tyle co PKB Burkiny Faso, a dzisiaj kosztuje jeszcze więcej. I stoi tutaj na wyciągnięcie waszej ręki, oczywiście przez sznurek. I to jest tak, jakbym się bardzo, w odstępie 4 metrów stoi Viper, Diablo i GT2. Czy jakby coś trzeba dodać? Czy musimy was jeszcze mocniej zapraszać, żebyście odwiedzili to miejsce? Nie wydaje mi się. A jeszcze wiele przed nami. Chodźmy zobaczyć, bo pokazaliśmy wam teraz co, no klasyki po prostu. Klasyki gatunku. 90'sów, tak? Nie wymyślisz tego lepiej. Natomiast jest ktoś, kto wymyślił to lepiej. I już w kadrze widzicie tam po prawej taką jajecznicę i wy nie wiecie, naprawdę nie I wiecie. my też nie wiedzieliśmy. Nie wiecie, jeżeli ktoś wie, to jest naprawdę Nie wie, bo to jest przekos. one and only. Nie ma drugiego. I teraz tak, jedna z tych niemieckich firm tuningowych odpowiedzialna za m.in. tuning Manz i tak dalej, to jest firma Matic. I firma Matic zrobiła to. To jest, proszę pana, E30. Tak wygląda, Znaczy- tylko że nie. To było E30 i teraz tu się nic nie zgadza i dlatego to jest tak cudowne. Wydaje mi się, że w tym miejscu jakby niektórzy redaktorzy lubujący się w starym tuningu poczuliby się znów jurni, tak jak my. Czujemy się teraz. To może być moje ulubione BMW. Ale pokaż im jak tutaj... W sensie tu jak jeszcze patrzycie, ok, E30 z poszerzonym ryjem. Dziwnie, oryginalnie, kolor i tak dalej. Ale tu jeszcze jesteśmy w stanie zrozumieć, że to jest E30. Co prawda są felgi jakby, nie wiem, z... To jest przednia felga, proszę Państwa. To jest poszerzony Stalak. 225 na 50 na 15, czyli prawilnie. Ale dalej udajemy, że tu jeszcze wszystko się zgadza i że to jest E30. Po czym idziemy do tyłu. I tu się dzieją rzeczy. I tak, Zrozumcie to. no nie wiemy do końca. Zrozumcie to. Przecież tu się nic nie zgadza i zarazem jest idealne. Dodam, że tylne ogumienie, proszę Państwa, nie dodam nic, bo nie ma jego rozmiaru. Chodźmy do tyłu, Bartku. Boy, oh boy. Czujecie ten niemiecki tuning? I tu są takie rzeczy. Tego nie zobaczysz nigdzie. Czy to jest to legendarne Beisehofen? No, może tak być, no. Trudno mi coś dodać jeszcze. Zobaczcie sobie, jak subtelne są te oponki. 2K. To są oponki rozmiaru 295 na 50 na 15 na poszerzonym stalaku, bo jakby stalak to złoto i rozum i godność. No i jest to troszkę przaśne i troszkę pocieszne, tak, Bartku? Tylko bardziej przaśne są twoje żarty, które robisz poza antenią. To chodźcie jeszcze, zobaczcie sobie coś jednego. Gdyż tu jest taki... Jak weźmiesz sobie nóż i instrukcję obsługi, to tu powinien być taki air intake jakby. do tego silnika centralnie Co to umieszczonego. jest? Tak, właśnie. No i teraz ci szaleni Niemcy jakby to zrobili naprawdę. To nawet w grze komputerowej wyglądałoby jakby, nie wiem, jak creepy i w ogóle jak. A to tu stoi, zobaczcie. Ten samochód tu istnieje naprawdę. Nie zrobiliśmy go w Photoshopie. Ani w shopie. Znaczy oni go zrobili w shopie. Oni go zdecydowanie robili w shopie, ale no, naprawdę nie chcemy jakoś tu dużo przy nim spędzać czasu, ale to trzeba zobaczyć, bo tu pewnie film tego nie odda, ale to jest, wchodzisz, widzisz E30 i myślisz sobie, E30 w muzeum, a potem dopiero dociera do ciebie, co tu się dzieje, a tu się dzieje wszystko, tu się realizuje każdy chory sen każdego tunera lat 90., ale jest zrobione o dziwo, no tak. No tak, dzieje się tu dużo i bardzo się cieszymy, że właściciel takie ciekawostki i dziwactwa tutaj zbiera i pokazuje. No w tle widzicie Mercedesa, który z tego co kojarzę wczoraj z rozmowy był przebudowany na specjalne zamówienie jakiegoś bardzo
bogatego Słowaka w latach 90., gdzie 4 wagony pieniędzy tu zostały wprowadzone do tego samochodu. Czyli generalnie jest to takie wannabe DTM, w które, jak Tomek mówił, wjechał wagon pieniędzy. No ale jak masz wagon pieniędzy i chcesz, to w czym problem? Tylko że ten jest mocniejszy od tych DTM-ów, bo no bez sensu. Bo mnie stać. Co jeszcze to masz? No, jeśli na przykład chcielibyście zobaczyć oryginalny samochód Formuły 1 Ferrari, I dlatego pokażę Wam tą piękną preludę, która też jest zresztą poszerzona i ciekawa. to jest Preluda Predator, proszę pana. Dobrze, tu mamy jakieś samochody 3000 GT, Barchetta Pierwszy samochód właściciela muzeum, z tego co dostaliśmy informację. i teraz tak, I my to szanujemy, bo Barchetta jest cudowna. Zawsze. i teraz nagle wjeżdża tu CLK AMG 5,5 z kompresorem, który był safety carem w 1998 roku. Ale jeżeli to wydaje Wam się za mało ciekawe i za mało dopchane, to zaraz za moimi plecami stoi jeszcze jeden safety car, który był Safety carem w 1996-1997 roku pierwszym safety carem Mercedesa na torach F1. i pierwszym AMG, który można było oficjalnie zamówić w salonie Mercedesa. A że ja tą C-klasę bardzo szanuję w każdej formie, bo strasznie mi się do dziś podoba, to zobaczyć ją w AMG, może bez tego koguta cudownego, ale jest, o mój Boże, wspaniała. C36. A ten pojazd, który tu widzicie, to jest prawdziwe Ferrari z Formuły 1, teraz jakby ze zdemontowanym silnikiem, ale to nie jest tam uklejone tam gdzieś w szopie, tylko to jest wóz, który jeździł na torze. Może siedział w nim pan Schumacher na przykład. Co Tomek, fajnie się robi materiały, kiedy wszystko co ważne napisane na ścianie, nie? Ja wszystko wiem, nic nie czytam. Ale 98 rok, model F300 Formuły 1 Ferrari. No, jakbyście woleli na przykład oscypki i smażony ser, to ok, ale równie dobrze można spędzić czas w muzeum. Double Red Cars Museum. Bardzo ładna Sylwia. 200 SX, no tak. Jakieś te drifty, Redaktor młodszy miałby tutaj używanie. Tutaj wspomniana wcześniej Predator. Preluda Predator. Tutaj popatrzcie, bo jakby, nie wiem czy wiecie, ale R129 jest jednym z naszych ulubionych samochodów lat 90., ale tu zapomnieliśmy go pokazać. Pewnie wiecie dlaczego. Bo trochę nam się w głowie zawróciło. Niemniej, jak zawsze, wielka miłość. A teraz idziemy na kolejne piętro, cofamy się o kolejne 10 lat. Tomasz, gdzie jesteśmy teraz? A wymów nazwę miasta. Słowacja. Idziemy, moi drodzy, do strefy 90s and 2000s. Patrz w prawo, na pewno nie patrz w lewo, na lewo zobaczycie na przebitkach. To jest, proszę Państwa, SL AMG Lorinzer, Lorinzera. od pana Lorinzera. Jako że SL-a trochę lubimy I te kółko bardzo. Te kółko, jakby skojarzenie moje jest jednoznaczne, kółko z SLR-a. Jaka ta turbina, taka tam... prawda. No jest A jako, że jest tu dużo dziwnych tuningów, które już widzieliście, to nawet nam tak. ten jest z tych subtelniejszych. Tak, jest spoko. Ale już za ścianą jest atak wściekłego tuningu rodem z wczesnych 2000 lat, albo nawet końcówki 90. I nie jesteście na to gotowi, bang. Witamy w Belgii albo Francji, bo jak pamiętacie katalogi Samochody Świata, o których pewnie nigdy nie wspominaliśmy jeszcze, to tam takie jeszcze były. I teraz tak, zagadka istotna numer 17. Skąd temu saksu przykleiły się tylne reflektory? Ta robota jest świetna, brawo. Powiedziałeś to, a miałeś nie mówić. Bartku, wskażmy naszym subskrybentom ten piękny, This is yes. ten piękny symbol radosnego, wściekłego tuningu rodem z Belgii i z Francji. Jakbyś miał 17 lat i byłby rok 2000, nie, ty miałeś 17 lat, jak był 85, to byś jeździł jak zły. Tak, no, tak jak wam już wspominaliśmy, jest tutaj mnóstwo kosmicznych tuningów, które nie są jakby everyman taste, jednakowoż pokazujemy je po pierwsze, bo widywaliśmy je w katalogach w latach 80. i 90. Po drugie,
Jest to element historii motoryzacji. Po trzecie, chyba nie ma takiego miejsca jak tutaj, gdzie ktoś pokazuje te rzeczy, ktoś o nie dba, ktoś się tym jara. Tak jak wspominał nieraz redaktor Zbigniew Łomnik, że czeka na Muzeum Tuningu, no to jakby Musi wsiąść w pociąg z hello, Warszawy panie Zbigniewie, zapraszamy. przez Cieszyn, to zapraszamy na kawę i do Brezna na Słowacji, bo tutaj jest to, co pan, szanowny redaktor, chciałby zobaczyć naprawdę. No więc jedziemy dalej. Jeśli myśleliście, że przemysł słowacki motoryzacyjny na przykład nigdy nie istniał, to oczywiście się mylicie, ale popatrzcie. To jest torowa zabawka K1 Attack, samochód budowany tutaj na Słowacji. Oczywiście w formie kitcaru lub można było kupić samochód już przygotowany kompletnie do jazdy. Co ciekawe, silnik jest tylko zapożyczony z innego pojazdu, a cała reszta jest autorska. Rama nie jest z na przykład Fiero, tylko zrobiona tutaj na Słowacji. Jest, co prawda, nie do końca teraz do pokazania, ale wspaniałe 3200 GT, w którym kochamy się od kiedy umiemy się kochać w czymś. I ten tył, ja nie rozumiem, jak to się stało. Tomek, jak to się stało, że w pewnym momencie Maserati uznało, że trzeba wywalić te światła i zrobić te światła jak z Audi A6 drugiej generacji? Dlaczego? Mówisz o tych światłach? Tak, mówię o tych wspaniałych światłach. Dużo czasu spędziliśmy wczoraj tutaj z Bartkiem. Nie będziemy Wam mówić, co robiliśmy, ale tak, istnieje taka hipoteza, że w związku z wprowadzeniem, w związku z tym, że podobno w tym czasie zmieniły się normy w Stanach, coś z tymi światłami, to dlatego później zrobili te trójkątne w tej późniejszej wersji, która nazywała się bodajże 4200. Ale to są tylko jakby niepotwierdzone teorie spiskowe. My uważamy, że po prostu ten samochód został oszpecony. Niestety tak jest. Nikt nie do końca, nikt nie jest w stanie udzielić jednoznacznej informacji. To stało się dlatego i dlatego, ale jakby mniejsza o to, gdyż ten bumerang razem z bumerangiem na Lancia Thesis to są dwa najlepsze tylne reflektory w historii motoryzacji i nie zapraszamy do dyskusji. I nie uwierzysz, oba są włoskie. Może nie jedzie, ale za to wygląda. Dobrze, co dalej, proszę pana, co dalej? Tu mamy na przykład Smarta Roadstera zrobionego przez taką małą, znaną firmę Brabus z Bottrop, Niemcy. A tu, proszę pana, stoi Skoda Favorit. Kurczę, trochę inaczej ją zapamiętałem. Ale firma Kajpan, czyli się dobrze kojarzy, na jakimś etapie trzeci największy czeski producent samochodów, oczywiście dawno to było temu, ale produkował kitcary, jakieś cateramy, w sensie samochody nawiązujące do Lotusa, a to jest Kajpan 14, jakbyście nie wiedzieli. I to jest właściwie Skoda Favorit pod spodem i chyba jest fajna. Krótki Defender klasyczny, ale z ostatniej serii już z tą nową deską, która wygląda jak... To jest wóz, który został w jakiejś limitowanej edycji 60 IRS, nie wiemy co to znaczy do teraz, ale tak tu pisze. Wyprodukowany bodajże w 300 sztukach. Fajna jest ta klatka, taka zewnętrzna, taka mocarna, taki egzoszkielet Defendera. Nasz dobrodziej Piotr by się na pewno tutaj dobrze przy tym samochodzie czuł. Pozdrawiamy Cię, Piotrze, i szanujemy Twoją miłość do Land Roverów. Tutaj, moi drodzy, jest... Na dole jest piękna sztuka, nie wiem, czy już ją wam pokazaliśmy, chyba tak, ale tu jest... Co tam na niej pisze, że jaki tuning? Pisze, że tuning. Uwierzyłbyś? Ja myślałem, że to oryginalna kalibra. A to naprawdę istnieje. No i wiecie, bo tu wiadomo, nie, kalibra, ale wiecie, co w 90sach musiało być z tyłu? Właśnie. Co konieczne było, żeby w ogóle zaistnieć w świecie tuningu? Uwaga. Lexuski. Prawie jak Jezuski. Check it out. Zostały trzy chyba najbardziej istotne samochody Tego piętra. tego piętra. Mój favorite one to był najszybciej przyspieszający samochód od 0 do 100 do czasu pojawienia się Veyrona. Noble M12, ten wzmocniony, czyli GTO. Samochód jest w świetnym stanie. Co najważniejsze z wszystkiego, ma piękny kolor, ale tak naprawdę szczegóły, jakbyście sobie zobaczyli, na przykład jak wyglądają te tarcze i hamulce z AP Racing bodajże, no to widać, że na torze tak ten samochód raczej jest warty wiele. No i jeśli nie spodziewaliście się kiedykolwiek zobaczyć Nobla tak jak my, to my właśnie w nim wczoraj siedzieliśmy w nocy. Tomasz ledwo wyszł. Tak jak ja z Diablo.
Bartku, czy chciałbyś coś dodać na przykład o tym samochodu? Chciałbym dodać o bardzo ciekawym foodreście, który znaleźliśmy i teraz Wam go pokażemy. Zwróćcie uwagę, moi mili, na pedalierę tego pojazdu i popatrzcie na ten masywny footrest, gdzie Twoja lewa stopa ma odpocząć, gdy skończyła pracować. Widzicie tą ogromną listewkę? No to właśnie w Noblu uznali, że to jest Just enough. jest super. Ale tak naprawdę to popatrzcie, to jest samochód zbudowany w Anglii w warunkach wiadomo jakich. Deska rozdzielcza, nie ma wstydu, wykończenie naprawdę jest ok, są ładne detale. Ja jestem zaskoczony, jak ten samochód wygląda. Podsufitka ładnie wyłożona, po prostu ładnie, tak. A ten samochód to jest torowa zabawka i nie musiał być ładny. A jednak można było. Słyszysz FSC Lublin, jak składaliście tarpana? Trochę powyżej 1000 kg wagi własnej, sporo powyżej 450 koni mechanicznych. Wydaje się być całkiem dobrą weight to power ratio i w sumie nie wiem, co chciałem jeszcze więcej o tym Państwu powiedzieć. Kolejny wielki niemiecki dom tuningowy, tym razem Tech Art 993 Turbo. Bardzo charakterystyczne elementy. Te wloty, które wyglądają zupełnie inaczej niż w oryginale, może nawet w oryginale ich tu nie ma. Nie ma w ogóle. To świetnie. To te wyglądają inaczej niż te, których nie ma. Widzę, że Pan się zna. Proszę Pana, tu się robi motoryzację i prawdziwe dziennikarstwo motoryzacyjne. Wodyki, jak widzicie, zupełnie inny. No też trzeba przyznać, że jest to z tych stonowanych niemieckich tuningów. Byłoby jeżdżone, nie płakałbym w nim. Jak to było? Że nie lubimy Porsche. Bad boy, what you gonna do? What you gonna do when we come for you? We come. On you. Dobrze. No i teraz mamy to, co pan nieszczelny na tym, Zjadł zęby. Na karmie. na tym pięterku. A jak wszyscy wiedzą, karma wraca. No więc tak, Fisker Karma. Jak dobrze pamiętacie, pan Henrik Fisker, czyli duński projektant, który spod którego, jak się mówi? Spod którego myszy wynosiły. Nie. Spod jego pióra wyszły takie projekty jak BMW Z8, Co widać bardzo mocno w Widać. froncie tego samochodu. ale też i Aston DB9 i Aston V8 Vantage, więc pan wie, co robi. I popatrzcie, mamy ogromną limuzynę, co prawda z 2-litrowym silnikiem z Opla i jakąś hybrydą, co jakby nie jesteśmy tego fanami, ale stricte wizualnie, kształty, proporcje. Tego może nie widać, ale ten samochód jest ogromny. Jest naprawdę, kiedy widzieliście go na zdjęciach, mówicie sobie, ale fajne, malutkie, sportowe GT. Otóż to jest fajne, sportowe GT, tylko wygląda jak dwa złożone w jedno. Jest I ma 18 metrów długości. coś takiego. Ma całkiem ładnie wyglądające wnętrze, możemy tu pokazać, gdyż szybę mamy uchyloną. I ma fajny solar dach z widocznymi panelami. Tutaj jest jeszcze bardzo ładny marzenie każdego wulkanizatora. Pozdrawiamy kolejnego Piotrka. Kolejnego Piotrka pozdrawiamy. 22 cale. Pewnie lekka, miła felga, którą się przyjemnie wkłada na maszynę. Kręgi same się zasklepiają. Tak, no ale popatrzcie, jak wygląda. Felga jest dotąd, chciałem zauważyć. Tam gdzie nie pokazujesz właśnie, Bartku. Ale przecież ty masz 1,30 m. Ale to nie mówimy o tej długości, mówimy teraz o wzroście. Jest... Benny good.